To jest takie miejsce, gdzie ludzie są sobie bliscy. Niech pan zobaczy, idzie kobieta i się uśmiecha i w dodatku ma pieniądze. A nie mówiłem? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jesteśmy na Starych Powązkach, cmentarzu, który został poświęcony dokładnie 230 lat temu. Tutaj znalazło swoje ostatnie miejsce zamieszkania ponad 1 milion osób. Tutaj pochowani są najwybitniejsi polscy pisarze, kompozytorzy, aktorzy, organizatorzy życia publicznego. Od 48 lat tutaj właśnie trwa kwesta. Kwesta na rzecz ratowania zabytków Powązek. Z puszkami wychodzą tutaj aktorzy, dziennikarze, ale i osoby prywatne, które chcą włączyć się w tą inicjatywę zapoczątkowaną w 1974 roku przez Jerzego Waldorfa. I tutaj dzieje się coś szczególnego, bo to spotkanie przy puszkach, to spotkanie przy grobach wybitnych Polaków staje się jakimś elementem ciągłości historycznej. Można by powiedzieć takim pomnikiem niematerialnym. W Dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym tutaj na Powązkach, na tym cmentarzu, który jest panteonem Warszawy. Zaczyna się 48. kwesta. Ja też idę w niej uczestniczyć po raz bodaj 30. Jaką puszkę pan sobie weźmie? Tak, taką? Jakoś słabo, bo panu blokowało. Mamy mapki? Tak, tu są mapki. To ja pozwolę sobie włożyć kartkę z Wizytówkę. No to życzcie szczęścia. Życzymy szczęścia. Jestem tutaj od dawna w komitecie i w tej chwili zajmuję się tak zwaną biurokracją, czyli po prostu wydaję puszki wszystkim kwestującym wychodzącym na cmentarz. Puszki są takie śmieszne, jest ich kilka rodzajów. Głównie te, które są od samego początku, które powstały z menażek wojskowych i to był pomysł samego pana prezesa Waldorfa. Cel jest jeden, każda złotówka się liczy, nie można mieć tu zawodów kto więcej. Ja tu trafiłam dzięki swojej cioci, która pracowała tu w komitecie jako wolontariusz i wciągnęła mnie blisko 40 lat temu. Od tego czasu nie było roku, żebym tu nie przyszła. Nawet w momencie, kiedy ciocia była już chora, zmarła 18 listopada i ze szpitala prosiła: ty idź na kwestę, bo to jest dla mnie najważniejsze, żebyś tu była. To ja też. Biorę puszeczkę. Wziąłem parę drobnych groszy, żeby dźwięczało. No słusznie. Którą rękę? Może tu. Jest. Może być taka puszka? Każda może być, byleby była pełna. I od razu lepiej. To proszę o to. Tak jest. Tutaj, To dzisiaj już 36 osób jest? Tak, jest tam 36. Kogo mamy? Podejrzewam. A, profesor Rzepliński jest, proszę Jest. bardzo. I wziął 2 puszki. 2 puszki. W bramie stoi. Tak, to jego adres. Sławka Łozińska jest, Jest. dobra. Przyniosła cukierki, które będzie dawała dzieciom. No świetnie, dobrze idzie. No i górale przyjechali. No tak, widziałem. Nawet oscypka przywieźli. To do zobaczenia na razie. Do zobaczenia. Chciałem się zarejestrować. Coraz gorzej. Wczoraj byłem 22. Papierki do jednej, a to drugiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pamiętasz pierwszą kwestię Waldorfa? Jak... No on dzwonił, mówił gwiazdy cmentarne. Ty byłaś na Ja byłam, wszystkich? nie byłam na jednej, bo byłam wtedy na Węgrzech. A tak rzeczywiście byłam na wszystkich. Pamiętam ten niezwykły pomysł, bo przecież to wszystko, co się teraz dzieje, to jest jednak dzięki niemu. To święto, ta pamięć, ona się jednak zakorzeniła. Masz tego dowody, niektórych znamy z widzenia nawet, że przecież jeśli
40 lat temu ktoś przyszedł jako dziecko z rodzicami, a dzisiaj przychodzą ze swoimi dziećmi. No, dorośli ja tu ludzie. znam już dzieci, potem to te wnuki się przedstawiają. Zawsze stoję przy tej bramie, więc już poznaję. Dziękuję Panu serdecznie. I klimat tego dnia jest szczególny. Tak ciepło, jak chyba nigdy nie było tak ciepło, prawda? To nie. Ja pamiętam śnieg padający. Śnieg padający. Czyli jest ciepło i ciepło. Ciepło i ciepło, tak. Serdecznie pozdrawiam. Och, dziękuję. To trzeba złożyć tutaj. Ile pieniędzy ja dostałam, zobacz. I ja też przy okazji. Dziękuję bardzo. Kiedy pierwszy raz byłem na Powązkach w 1961 roku na grobie mojego dziadka, nie sądziłem, że kiedyś będę tutaj co roku i przez kilka dni. Odziedziczyłem przyjaźń Jerzego Waldorfa po moich rodzicach. Znali się sprzed wojny, znali się z czasów okupacji. Jerzy Waldorf namówił mnie, żeby wstąpić do Komitetu Powązkowego. Nie wiedziałem, że kwestowanie na cmentarzu może być aż tak wciągające, bo tu w tych dniach panuje atmosfera jakiejś wspólnoty, a łączy nas wrażliwość na wartość tego cmentarza. I nie wyobrażam sobie, żeby w tych dniach nie być na Powązkach. To są chwile niezapomniane. Tylko grosik i ratujemy. Grosik może dużo uratować. Dziękuję Panie Boże. Pytają mnie często ludzie, dlaczego ja tak uparcie się zajmuję tym cmentarzem, dlaczego od 14 lat poświęcam mu tyle wysiłków. Po prostu na tym kawałku ziemi się urodziłem. Może to jest wyjątkowe, że należysz do pokolenia, które Warszawę widziało martwą, dosłownie na katafalku z gruzów. Właściwie tu leży cała moja Warszawa. Dopiero tu się czuję u siebie. Jak przechodzę przez bramę Świętej Honoraty, to mam zawsze ochotę kłaniać się i mówić: dzień dobry, jak się pani leży, a panu. Bo tutaj jest wszystko to społeczeństwo całe, wśród którego wyrosłem i wobec tego zależało mi na tym, żeby przynajmniej zachować pamięć tej Warszawy, w której się urodziłem, wychowałem. Jesteśmy przy grobie Jerzego Waldorfa, którego nie ma z nami od 23 lat. Tak. Pamiętasz pierwszy kontakt z Jerzym Waldorfem, kiedy przekonywał cię do tego, że miasto, że prezydent Warszawy musi popierać renowację Powązek, ratowanie zabytku? Pamiętam pierwszy kontakt, ale nie musiał mnie przekonywać, dlatego że ja na ten cmentarz chodziłem już od dawna. Tu jest pochowana moja siostra, która w dzieciństwie umarła, mój pradziadek, moi dziadkowie. Także napis ratujmy zabytki Powązek jest mi dobrze znany od dzieciństwa, od zawsze. Same początki były trudne dla Waldorfa. To było tak, że profesor Stanisław Lorenz, dyrektor Muzeum Narodowego, nie mógł zdobyć pieniędzy na ratowanie Powązek, które schyliły się ku ruinie właśnie w tej najstarszej tutaj części. I zwrócił się do Waldorfa, żeby zorganizować coś społecznego wokół tego. Niech pan powoła komitet, powiedział. Tak. I wtedy Waldorf wymyślił właśnie kwestię, wzorując się na tym, co przeczytał w lalce, kiedy Wokulski zrzucił na tacę Izabeli Łęckiej garście złotych imperiałów. Tak. I żeby zdobyć zaufanie publiczności, żeby na tą kwestię chcieli ludzie dawać, no, pomyślał sobie, że trzeba zwrócić się do autorytetów, nie do arystokracji, której już nie ma. Arystokracja talentu. Ale zwrócić się do arystokracji talentów, do artystów, do aktorów lubianych w Warszawie, że w ten sposób zdobędzie ich zaufanie. Ale nie tylko zdobył ich zaufanie, musiał zdobyć zaufanie Kościoła. Musiał zdobyć zaufanie władz, które musiały dać na to pozwolenie. I z tym wszystkim sobie Waldorf poradził i ta kwestia tak dobrze zaskoczyła, że teraz jak do kogoś nie wyślemy zaproszenia, to on do nas dzwoni, czemu nie zaprosiliście mnie, co się dzieje, dlaczego? Ludzie się zgłaszają sami, że chcą tutaj przyjść. Taki się zrobił z tego obowiązek, powiedziałbym, patriotyczny,
towarzyski. Na kwestię nie wypada nie być. Tak? Na kwestię nie wypada nie być. To czas niezwykłych spotkań, bo przecież pamiętasz, jak przychodzili ludzie, ja pamiętam, staliśmy z puszkami i ktoś mówił, tak, pana znam, ale idę do Kęstowicza. Zygmunt Kęstowicz, który miał już wszystkie dzieci, ciągnęły rodziców, żeby wrzucić. Pani Barbara Wachowicz, pani dama w fioletach, która stała zawsze koło bramy Świętej Honoraty z dzwoneczkiem i dla każdego miała opowieść warszawską. Irena Kwiatkowska, tu też warto powiedzieć, ona po 90 jeszcze zbierała, ona już jak szła ulicą, to ludzie, ach, to pani, to muszę pani dać koniecznie, tak. A jak ktoś mówił do Ireny Kwiatkowskiej, ona miała refleks. Mówił, nie mam drobnych, to ona mówiła, grube też przyjmujemy, tak. A z kolei mówimy o tych najbardziej znanych, o aktorach, o dziennikarzach i tak dalej, ale przez te wszystkie lata osoby niepubliczne, tylko przywiązane do Powązek albo warszawianie z dziada, pradziada dołączają do kwestii. Tak, no mamy tutaj Mazowsze, które zbiera co roku. Tak, to jest... Górala z Nowego Targu, który przyjeżdża. Kolejarzy, którzy zbierają na swoje groby. Młodzież jakaś się zgłasza. Także rzeczywiście chętnych do zbierania jest dużo i bardzo się z tego cieszymy. O, proszę bardzo, Mazowsze przeszło. Dziękujemy, że jesteście. Powązki są dlatego takim ważnym miejscem dla Polaków. Nie tylko, że tu są pochowani wielcy Polacy, ale również dlatego, że to jest największy zbiór polskiej rzeźby na otwartym powietrzu. Tutaj nie można było stawiać w czasach carskich pomników wybitnym Polakom na ulicach, na placach, ale można było stawiać im na cmentarzu. I stąd najwybitniejsi nasi rzeźbiarze, architekci stawiali tutaj kapliczki, posągi, sarkofagi. No takich właśnie arcydzieł na Powązkach jest bardzo dużo i to jest ta kwestia, żeby właśnie o nie dbać. Ktoś nas pytał, co było w stanie wojennym. Nic nie było, kwestie się odbywały. Waldor twardo wystąpił i potem sobie żartował, że władze się jego przestraszyły, ponieważ wiedziały, że stoi na czele największego podziemia w Warszawie. I dlatego zgodziły się. Nie zawieszono komitetu i komitet mógł normalnie kwestię przeprowadzić. A drugi taki moment był to, jak była pandemia. Myśmy się dowiedzieli, tak jak wszyscy ze środków przekazu, na kilkanaście godzin przed kwestią, że cmentarze mają być zamknięte po prostu. Wszystko było gotowe, środki odkażające, wszystko było przygotowane. Na szczęście, widząc taką możliwość, takie niebezpieczeństwo, żeśmy przedtem już zorganizowali zrzutkę, kwestię internetową. Zebraliśmy około 150 000. Nie jest to jakiś żaden rekord, ale pozwoliło nam utrzymać ciągłość. Tak. No i jeszcze jedna rzecz, że przybyła tutaj puszka Waldorfa, czyli mówimy, tak, że Waldorf też... Prezes dalej zbiera, tak. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Pamiętasz, była taka obawa, że jak zabraknie Waldorfa, to może cała inicjatywa się rozmyje. I Bogu dzięki trwa. A ta kwestia w pierwszym roku po odejściu Waldorfa, pamiętasz, jak wszyscy byli zmobilizowani, tak, żeby właśnie dać dowód tego, że wykonujemy, nie wiem, testament Waldorfa. Mnie się zdaje, że kwestia powązkowska wrosła bardzo mocno w krajobraz Warszawy, w naszą świadomość, w świadomość w ogóle Polaków. Ona jest popularna przecież nie tylko w Warszawie. Ma swoją tradycję, ma swoje zwyczaje. Jak kiedyś nas zabraknie, to musisz kogoś namaścić na swoje miejsce, ale jeszcze nie szybko. Ale dzisiaj przychodzi mój wnuczek, który z własnej inicjatywy chce tutaj przyjść i pokwestować. Na ratowanie zabytków Powązek. Dziękuję pani bardzo. Pierwszy listopada, Dzień Wszystkich Świętych, to tutaj na Powązkach dzień spotkań. Bardzo wielu warszawiaków nie wyobraża sobie tego dnia bez wizyty na Powązkach po to, żeby spotkać ludzi bliskich, ludzi znanych, tych kwestujących. Tu panuje w tych dniach absolutnie niezwykły klimat. Idę się przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Wszyscy się zastanawiają, tak patrzą, mówię, górale tutaj. Dlaczego przyjeżdżacie? W 2009 roku uruchomiliśmy szlak tematyczny na tym cmentarzu, zwany Szlakiem Tatrzańskim. Jest to opowieść o ludziach, kompozytorach, artystach, pisarzach, malarzach, taternikach, którzy zasłużyli się dla Zakopanego i Tatr, a spoczywają na tym cmentarzu narodowym na Powązkach. A zaczęło się od kontaktu Jerzego Waldorfa z organizatorami kwesty na Pęksowym Brzysku.
Tak, dzięki Waldorfowi tę kwestię właściwie zapoczątkowaliśmy i te kontakty od tych kilkudziesięciu już lat między Zakopanem a Warszawą, Komitetem Powązkowskim trwają. Miło was widzieć. Dziękujemy i udzielamy się dalej. Zakopane Powązką, wyskakiwać z dudków. Wielkie Bóg zapłać. Ja wyskakuję z dudku. Wyskakujesz z dudków? Wspaniale. To ja ci dziękuję. Zbieramy na renowację porządek. Każdy grosz się liczy. Dziękuję. Oczywiście. W tym roku jeszcze nie robiliśmy. Tak jest. Chodź, chodź. Babcia nie straszy. Wiem, chciałam przeczytać, co jest napisane. Proszę bardzo, przeczytaj. Ratujemy zabytki Ki, Wazek. To są powązki. Powązki. Jesteś teraz na Powązkach, mój kochani. To jest cmentarz, jeden z najsłynniejszych w Polsce. I tutaj leżą wybitni ludzie, którzy przysłużyli się do tego, co słyszysz w każdej gazecie i w szkole. Wiesz? Tak. I jak się nauczysz kwesty, to będziesz wiedział, że należy szanować groby wszystkich ludzi. Dziękuję bardzo, kochanie. Co tu tak dzwoni? To dzwoni. Serce nasze dzwoni. Nie, to nasze jest serce. Tak. Dziękuję. Dzień dobry. Życzku, kochani. Znowu jesteśmy, znowu minął rok, Znowu jesteśmy. minął rok. A ty niezmiennie pod Rejmontem. Jak pod Rejmontem, bo jemu bardzo dużo zawdzięczam. To kwestowanie przez te wszystkie lata stało się czymś więcej. Spotkania. I te rozmowy, to co ty robisz. Przed chwilą słyszeliśmy, jak młodego chłopca całkiem poinstruowałaś, co jest ważne w życiu i dlaczego trzeba przychodzić na cmentarz. Dziękuję bardzo, kochanie, dlatego że ja zostałam tak wychowana. Dziękuję ci bardzo, kochanie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Cześć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, ponownie. Dzień dobry. To by nie przeszkadzało. No, trzymaj się. Miło cię było zobaczyć. Cześć, dzięki. Ja to pamiętam od zawsze. Znaczy, no, nie, że ja, tylko że pamiętam, że było to kwestowanie. Tym większym zaszczytem jest to, że mogłem do tego dołączyć. Mój przyjaciel Marcin Pawłowski leży, to ja zawsze przy nim. Mogę tylko jedną łyżeczkę dziegciu dolać do tej beczki miodu? Tak jest. Syn narzeka, że pączków nie ma. Zawsze były. A będą. Albo zjedli. Z nim to było tak, że teraz to przychodzi, żeby dźwigać ciężary, a kiedyś to był taki, że na litość brał, bo taki był malutki, zziemnięty, to mu dawali, żeby nie zmarzł. Ale on mnie też uczy, on mi mówi tata, kontakt wzrokowy. Trzeba złapać kontakt wzrokowy i od razu wtedy jest inaczej. Genialna metoda. Bo tu się opracowuje różne metody zbierania. No widzisz, zasłużyłeś na pączkę. Puszki w górę. Jak dobrze widzieć. Mnie też. Nie sprawdzałem, który to już raz. O, nie liczę, nie liczę. Nie, no to mi powiedz, który to może być raz. Nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że od zawsze tu jestem. Zastanawiałem się, czy ojciec też był na kweście. Kiedyś był przecież za czasów Waldorfa. Bywał, naturalnie, że tak, oczywiście. Także to jest już rodzinny obyczaj. Co dla ciebie znaczy być tutaj w tych dniach? Wiesz, ja czekam na ten dzień zawsze, bo jest to dla mnie po prostu jedno z najpiękniejszych świąt i doznań. Dlatego, że mam takie wrażenie, że ci wszyscy ludzie, którzy tutaj przechodzą, to są moi dobrzy znajomi. Pozornie się wszyscy tak bardzo różnimy i to jest nasz kłopot, a tutaj coś nas takiego łączy, a tym czymś między innymi jest uśmiech. Zatrzymują się tutaj ludzie, rozmawiają o różnych swoich sprawach, o tych zmarłych, których odwiedzają. To tak, jak to jest między przyjaciółmi. No, tylko wszyscy wrażliwi w tej samej sprawie. Oczywiście. Nie zmarzłaś? Nie, jeszcze nie. Ja jestem przygotowana, zahartowana. Przecież tutaj bywały mrozy. Bywały. Także to jest luksusowa pogoda. Ścisko. Dziękuję. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na trzeciego. No ile? Och, dziękuję bardzo. Kiedy pierwszy raz na cmentarzu? Jakie wspomnienie? No to ja na zdjęciach widziałem, że byłem, a nie pamiętam. Tak, jak zaczęliśmy liczyć kwesty,
No to były prawie wszystkie, oprócz tych pandemicznych, no to z oczywistych względów. I raz pojechałem do Stanów Zjednoczonych. Bardzo mi było przykro, że nie... Jest coś tego, że trzeba tu być. No, że jest, ale to jest taki przyjemny przymus. Ale to prawda, że człowiek jak myśli o Dniu Zmarłych, to automatycznie przychodzi mi na myśl kwestia. Ja co roku spotykam tych samych ludzi, którzy przychodzą i doceniają to, że tutaj jesteśmy. No dobrze, to idziemy jeszcze pożebrać trochę, tak? No trzeba. Czasami wystarczy się uśmiechać. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do kwestii. Kto z Państwa ma ochotę mi nawrzucać dzisiaj? Bardzo proszę. Bezkarnie. O właśnie Pan, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Może Państwo mają ochotę mi nawrzucać? Bardzo proszę, proszę się w ogóle nie krępować. O, brawo. I Pan już działa. Tak. No który raz już jesteś? Ja je nie liczyłem, ale na pewno ponad 30. Nagle się spotykamy w tym samym kontekście. No tak. Ludzie sobie to tak cenią bardzo, że przychodzą co roku. Tak, w to samo miejsce. To są takie spotkania, to jest takie coś cudownego. Naprawdę żona twierdzi, że ja to robię z próżności. Ale w dobrej sprawie. Ale w dobrej sprawie. Och, wspaniale. Jejku, jak pięknie. A niewiele brakowało, a mnie by wrzuciła. No widzisz, niewiele brakowało. Zapraszam Państwa do kwestii. Można mi nawrzucać dzisiaj, bardzo proszę. Ja z przyjemnością. Ojejku, jak dużo. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. A teraz idealnie. Dziękuję. Przez te wszystkie lata, które minęły od pierwszej kwestii, udało się odrestaurować i uratować ponad 1500 nagrobków. W tym są groby skromniejsze, ale również bardzo okazałe kaplice. Udało się przywrócić blask, tak jak tym nagrobkom, które mają 150, 160 lat historii za sobą. Wzruszające są gesty, kiedy osoby widać, że skromnie żyjące w tych dniach otwierają swoje portfele i wrzucają, dziękując tym kwestującym za to, że ratujemy ślady historii Warszawy, których poza murami cmentarza jest tak niewiele. Stoimy w miejscu, które po pierwsze jest symboliczne, ma olbrzymie znaczenie historyczne, a to była jedna z pierwszych Twoich prac. Samo to miejsce jest jakby bardzo ważne dla nas warszawiaków i dla chyba całej Polski. Od tego momentu jakby zaczęły się wszystkie przygotowania i wybuchł ten entuzjazm związany z powstaniem styczniowym. Mogiła była kiedyś bardzo tutaj celebrowana. W okresie międzywojennym odbywały się tutaj wielkie manifestacje patriotyczne. To był 1000 obiekt. Zauważasz to, jak ważne jest to wszystko, co Waldorf rozpoczął 48 lat temu i jak to owocuje teraz. Ratujemy zabytki, robimy co możemy. Warszawiacy bardzo nam pomagają, jak zawsze, są wierni. A to uczulenie na historię i ta wrażliwość, która się tak jakby bardziej rozbudza w ludziach, patriotyzm taki szczery, prawdziwy, który znamy z rozmów, z historii rodzinnych, prawda, i z różnych innych opowieści, to on rośnie. Przed chwilą patrzyłem na Państwa i wygląda na to, że nie jesteście Państwo ani pierwszy, ani drugi raz tutaj. Przychodzimy na ten grób, my jako my, rodzinnie przychodzimy od 160 lat już, ponieważ jeden z tych 5 poległych to jest dziadek naszej babci, który jako jedyny ziemianin Dziadek znalazł się... babci, tak, czyli dziadek naszej... pra. Tak, babcia z domu była karczeska i to właśnie... Czyli Marceli Karczewski, dziadek, tak który zginął wtedy podczas tej manifestacji. Tak, dokładnie. Tak. I Państwo nie musieli odkrywać tego, że to właśnie dziadek tutaj i w tym czy tamtym wydaje. To był przekaz rodzinny od zawsze. Tak. Dla mnie to święto jest bardzo takim, wbrew pozorom, rodzinnym świętem, bo jednak odwiedzając te wszystkie groby przypominają się różne historie, często opowiadamy sobie jakieś wspominki, często śmieszne, często też tragiczne, ale to jest takie właśnie
bardzo pozwalający na utożsamienie się z Polską, z polskością, z tym miastem. Gdzieś przeplata się historia nasza, rodzinna i tego miasta i to tak bardzo zakorzenia i ukorzenia tutaj. Dziadkowie przed wojną wykupili ten grób. Tu leży mój teść, profesor Politechniki, tu jego, nie wiem, 5 dzieci. To też jest taki moment też trochę do wspominania obecności, a nie tylko śmierci, więc żartujemy sobie, znicze stawiają osoby, które mają imiona tutaj pochowanych osób. Rozumiem, że przekazujecie Państwo właśnie młodszemu pokoleniu. No, jak widać, mama przekazała nam z tatą całkiem sprawnie. My przekazujemy naszym dzieciom, gdzieś tu są porozrzucane i tak, staramy się też zwracać uwagę na to, że to jest zabytkowy cmentarz i jest tu bardzo dużo zabytków, o które niekoniecznie wszyscy chcą dbać i warto się dorzucić. Zawsze staramy się coś wrzucić. Kosztem pańskiej skórki na przykład negocjujemy. Z dziećmi. Tradycyjną wam dam. Pańska skórka, mówi się, że jest to warszawska po prostu ciągutka mordoklejka. Dowiedziałam się tutaj od bardzo mocno starszej pani, że tradycja jest tak mocno zakorzeniona, że nawet w czasach II wojny światowej, jak była bieda, nie było co jeść, to wszystkie małe dzieci były przyzwyczajone do tego, że pod cmentarzem ta pańska skórka zawsze była. I to jest takie ciepłe i takie wzruszające, że jednak ta tradycja trwa. Tutaj ta młodzież, która kwestuje, przychodzą starsi ludzie, opowiadają różne ciekawe historie i to jest taka wymiana pokoleń. Tego się za żadne pieniądze, wie pani, w internecie nie kupi. To jest taki kontakt międzyludzki i naprawdę to są takie wzruszające historie, że ja nie żałuję tego czasu, który tu spędzam. Także zapraszam wszystkich i życzę smacznego. Co tutaj robisz dzisiaj? Kwestuję oczywiście na rzecz Powązek. Przygotowałem takie fotocegiełki z potrzeby serca, inicjatywa własna, żeby wspomóc Powązki. Jestem warszawiakiem od urodzenia, więc Powązki, całe miasto jest mi bliskie. Pierwszy raz. Pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. To życzymy pełnej puszki. Mam taką nadzieję. No nie no, teraz to musi pani jakiś obrazek zabrać. Nie, dziękuję. Na pewno? Dziękuję bardzo. A pani już była tutaj, nie wiem, 3 razy chyba. I za każdym razem daje mi coraz więcej kasy, więc jakieś szaleństwo, no. Ja kwestuję już 13 lat. A dlaczego? Tu na Powązkach jest pochowanych około 1 000 000, a niektórzy mówią 1 200 000 osób. Z tego pewnie statystycznie rzecz biorąc 5 000 to będą kolejarze. 5 000 to będą ludzie związani z koleją przemysłowo. Widać tutaj za nami Lilpop. No i jeszcze kto? No i jeszcze z 800 000 pasażerów. I dlatego ja w mundurze kolejowym tutaj jestem. Dla mnie znaczy bardzo dużo. Ja jestem rodowitym warszawiakiem, to jest raz. Mieszkam tu bardzo blisko, to jest 2. Groby mojej rodziny od 1866 roku są tutaj na Powązkach, to jest 3. Także dałem już 3, a pewnie bym jeszcze znalazł parę innych przykładów. No, po kilku latach, kiedy ja tu stoję mniej więcej w tym samym miejscu zawsze, bardzo dużo osób mnie kojarzy. Tutaj sobie rozmawiamy bardzo często z osobami, które przychodzą. Sporo nawiązuje się kontaktów. Ludzie na przykład przychodzą i mówią, a ja miałem pradziadka kolejarza, służył tu i tu, a czy można go odnaleźć? Ponieważ my też się tym zajmujemy, więc jeżeli jest tylko możliwość, no to oczywiście pomagamy w takich poszukiwaniach. Z Powązkami jestem związany od bardzo dawna, od 60 lat, ponieważ na Powązkach pochowana jest moja mama. Później Jerzy Waldorf, jak inicjował tą ideę ratowania Powązek jako uczeń, harcerz, wspólnie też uczestniczyłem w tych kwestiach i na tyle, ile mogłem, dokładaliśmy do puszek. Bardzo popieram tą ideę. Ze mną zawsze chodzi wnuczek, który jest, proszę, przedstaw się. Ja jestem Tymoteusz i zresztą my tutaj też przychodzimy, ponieważ ja mieszkam tutaj niedaleko Powązek i po prostu to też cmentarz zabytkowy, ciekawy i warty odwiedzenia. Ja przychodzę co roku na Powązki. Zaczęłam przychodzić, jak byłam dzieckiem, chyba w 60 latach, ale to już bardzo zamierzchłe czasy. Dlaczego ta kwestia powązkowska jest dla Pani ważna? Proszę Pani, no jest ważna, bo ja uważam, że jednak pamięć się liczy z uwagi właśnie na historię miasta. Myślę, że jest to coś takiego głęboko w sercu.
trochę taki może obowiązek nawet, żeby wspierać. To jest bardzo ważna tradycja, ale u mnie to się narodziło przez znalezienie w bibliotece szkolnej książki Jerzego Waldorfa właśnie o tym miejscu. I wtedy uświadomiłem sobie, jaka to jest perła na warszawskiej mapie, więc uznałem wtedy, że może warto się przejść chociaż raz. No i tak mi się spodobało ta atmosfera, mnóstwo ludzi, którzy teraz krążą wokół nas. To jest szansa na to, żeby wesprzeć dobrą według mnie tradycję, wspierania finansowo, próby naprawienia jak najwięcej nagrobków, zanim po prostu się zapadną, zostaną zniszczone czy zwandalizowane. Czym ta kwestia jest dla warszawiaków i w ogóle dla Warszawy? To jest takim symbolem przetrwania pamięci narodowej. Ta kwestia już jest tyle lat, że stała się jakby częścią nas samych. Już zmierzch zapada nad warszawskimi Powązkami i powoli dobiega końca 48. kwesta na ratowanie zabytków starych Powązek organizowana przez Komitet imienia Jerzego Waldorfa. Kwesta okazała się być niezwykłą inicjatywą. Dzisiaj bodaj nie ma w żadnym polskim mieście cmentarza, na którym nie byłoby grona ludzi zbierających na ratowanie tych najcenniejszych śladów naszej historii. To jest nasze wspólne zobowiązanie, więc kwestie będą trwały nadal, a dzisiejsza jeszcze też trochę. Ja idę kwestować.